Witam w kolejnej odsłonie rozmów o prawie, które realizuje Fundacja Taurus w ramach edukacji prawnej. Ponownie porozmawiamy z panią mecenas Justyną Bloch, a tematem dzisiejszej rozmowy jest legalna praca cudzoziemca w Polsce. Witam panią mecenas i od razu zapytam, jakie są różnice w statusie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej oraz osób spoza wspólnoty w zakresie możliwości podjęcia zatrudnienia w naszym kraju. Jak Pan wspomniał, status ten jest zróżnicowany. Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej w ramach tzw. swobody przepływu pracowników mają możliwość podejmować pracę bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę i są oni traktowani na równi z obywatelami Polski w zakresie zatrudnienia czy też warunków pracy. Podobne zasady obowiązują obywateli państw, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, a także obywatele Szwajcarii. Mieszkańcy tych krajów mogą podejmować pracę w Polsce bez potrzeby ubiegania się o zezwolenia na pracę. Ogólnie rzecz ujmując, przy zatrudnieniu cudzoziemca, który jest obywatelem krajów, o których przed chwilą wspomniałam, stosuje się takie same zasady jak przy zatrudnianiu obywatela Polski, więc nie są wymagane żadne dodatkowe formalności. Tu wspomnę tylko, że cudzoziemiec powinien jedynie zgłosić w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce swojego pobytu, jeśli jego pobyt w Polsce będzie przekraczał 3 miesiące. A jak jest w przypadku obywateli pochodzących z innych krajów, czyli spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii? W takich przypadkach zatrudnienie cudzoziemca jest już bardziej sformalizowane i przepisy wymagają spełnienia określonych wymogów. Przede wszystkim cudzoziemiec powinien przebywać w Polsce w sposób legalny, czyli musi posiadać odpowiednie dokumenty pobytowe, np. wizę lub kartę pobytu. Kolejną kwestią jest zezwolenie na pracę. Niektórzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, natomiast ci, których to zwolnienie nie obejmuje, muszą dopełnić dodatkowych formalności, czyli muszą mieć zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo ich pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę dla danego cudzoziemca, bądź zezwolenie na pracę sezonową lub musi złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Poza tym dokumenty pobytowe muszą pozwalać cudzoziemcowi na wykonywanie pracy, czyli podstawą pobytu w Polsce nie może być pobytu i pracy legalnej, nie może być na przykład wiza turystyczna czy inny dokument wykluczający podjęcie pracy. Poza tym praca cudzoziemca odbywa się na warunkach oraz stanowisku, które zostały określone w zezwoleniu na pracę, oświadczeniu o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. A w jakich przypadkach cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej nie może legalnie pracować? Jeśli przebywa on w Polsce na podstawie wizy turystycznej lub wizy z oznaczeniem 20, czyli korzysta z tzw. ochrony czasowej, cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może legalnie pracować, nie może legalnie pracować także wtedy, gdy ma zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. A jakie rodzaje wiz dają podstawę do zatrudnienia w Polsce? Wiza Schengen typu C oraz wiza krajowa typu D. A jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców, którzy korzystają z tzw. ruchu bezwizowego? Cudzoziemcy będący obywatelami określonych krajów mogą korzystać z ruchu bezwizowego, czyli przekraczać granice bez konieczności uzyskania wizy lub innego dokumentu pobytowego przy wjeździe na terytorium państw, które są objęte strefą Schengen, w tym również do Polski. Również wtedy, gdy chcą podjąć pracę i obywatele niektórych państw, na przykład, tu podam tylko przykładowo Gruzja, Mołdawia, Ukraina, mogą korzystać z ruchu bezwizowego tylko wtedy, gdy posiadają tzw. paszport biometryczny. Okres, w którym cudzoziemiec może skorzystać z pobytu na podstawie ruchu bezwizowego to 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liczy się tu łączny okres przebywania danego cudzoziemca na terytorium wszystkich państw ze strefy Schengen. Po upływie tego czasu cudzoziemiec, który chce nadal przebywać i wykonywać
wykonywać pracę w Polsce, ma obowiązek uzyskać odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy. I cudzoziemiec, który chce korzystać z ruchu bezwizowego, musi dodatkowo spełnić jeszcze kilka innych warunków. Między innymi musi posiadać uzasadniony cel i warunki planowanego pobytu, musi mieć wystarczające środki finansowe na utrzymanie w czasie trwania pobytu, na powrót do kraju pochodzenia, nie może figurować w systemie informacyjnym Schengen, a także nie może być uznawany za osobę stwarzającą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i tak naprawdę legalny pobyt cudzoziemca w Polsce w ramach ruchu bezwizowego nie zwalnia z obowiązku uzyskania dla niego zezwolenia na pracę, czy też wpisu oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, albo zezwolenia na pracę sezonową lub zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie takiego zezwolenia do ewidencji wniosków. Pani mecenas, to proszę jeszcze wyjaśnić, co musi zweryfikować pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca? Przede wszystkim musi sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy, który go uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Pracodawca powinien również przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez pracownika. I dodam, że cudzoziemiec, aby mógł wjechać na terytorium Polski, musi posiadać podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, które musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Polsce lub musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Dziękuję za wyjaśnienie tych wszystkich zawiłości i do zobaczenia przy okazji następnej rozmowy. Do widzenia.